Wcale nie było na szczęście 60 km, źle policzyłam, było jakieś 48. Właśnie zeszłam z tego wiaduktu, jestem na następnym szlaku. Wydaje mi się, że na jeden, a w każdym razie z całą pewnością na Södra Vätterleden, który doprowadzi mnie niebawem do Västra Vätterleden i przez jakiś czas będę wyłącznie wędrować znakowanymi szlakami. Tu jest właśnie pierwszy znak pomarańczowy. Wszystkie są pomarańczowe. No, to w drogę. Poszłam kawałek drogą, żeby poprosić o wodę, a tymczasem jeszcze oprócz wody znalazłam kamienny krąg z początków epoki żelaza. Tak tam jest napisane. No rzeczywiście przyjemny, ładny, porządny. Ten rabarbar dostałam od Tari wczoraj. Miałam jeszcze drugą porcję, to jest już kolejna. Będę ją robić w zupie owocowej. Zupa borówkowa z rabarbarem gotowa. Tak wygląda. Mam nadzieję, że widać. Tak się dziś objadłam w mieście w Mulłe. Dobra, nie będę się wygłupać. Tak się objadłam, że po prostu nie mam siły już jeść kolacji, więc tylko jem deser. Pływałam chyba z godzinę, było tak cudownie w tym jeziorze, taka cieplutka woda, niewiarygodnie cieplutka. Jeszcze chyba w tak ciepłym jeziorze się nie kąpałam. No i wiatkę mam dla siebie. Tam dalej jest parking, jacyś ludzie tam są, ktoś jakieś ryby łowi, chociaż w Midsommar nie wolno, a właściwie Midsommar jest jutro. No i ktoś tam się włóczył po drugiej stronie, ale pod wiatką żywego ducha, cała moja. Więc przyjemnie bardzo. Trochę się zagapiłam. 600 miała być kilometr wcześniej, ale nie szkodzi, tutaj jest ładnie. Las sosnowy, sosny szumią, w oddali przebłyskuje jezioro Wetter, a ja mam swoje 600 kilometrów. Niech was nie myli ten spokojny krajobraz, całkiem stromo, te wszystkie polodowcowe
pagórki. O, całkiem stromy. A tak to wygląda w górę. Mamy linę, no i szlak jest bardzo zniszczony, bo rowerzyści go rozjeżdżają. Mam jeszcze 4 km do Wiaty, a coś mi się zdaje, że to zajmie 2 godziny. Z tymi szlakami coś jest ewidentnie nie tak. Szłam już tą drogą przed pół godziną. Szlak skręcił do lasu, zrobił dziwaczną pętlę, włączyłam GPS-a, trafiłam na szlak. Wszystko było oznakowane pomarańczowo, czyli 3 jakby strony. I trafiłam na tą samą drogę i znowu przez te nieszczęsne drumliny. Dodatkowe 2 km. Ciekawe, co będzie dalej. Wróciłam do punktu wyjścia, tu właśnie są te rozstaje, no i szlak skręca w prawo i wykonuję tą pętlę, którą właśnie wykonałam. Wróciłam, no i spróbuję tą drugą ścieżką. Według telefonu szlak powinien skręcać delikatnie w lewo, a już na pewno nie w prawo. Więc zobaczymy. Przeszłam 50 metrów i jest znak szlakowy. No nie wiem, co to za kretyn to znakował. No ale wygląda na to, że jestem jednak na szlaku. Z pewnym opóźnieniem, ale udało mi się doczłapać do Wiaty. Szczęśliwie Wiata jest wolna, chociaż jest tu masa ludzi. No może nie masa, ale kilka grup. Nie wolno łowić ryb, ale oczywiście wszyscy łowią ryby. Może nie jest to takie oczywiste. Myślałam, że w Szwecji słuchają tego typu zakazów, ale jednak nie. No mniejsza z tym, w każdym razie Wiata moja. A dziś jest dzień szczególny, dziś jest Midsommarafton, czyli Wigilia przed najdłuższym dniem w roku, który będzie jutro. Jutro słońce osiągnie zwrotnik raka o godzinie 23:38, jak dobrze pamiętam. A więc dziś jest ten dzień, ten wieczór, kiedy się na ten dzień czeka i dziś rozmaite zabiegi magiczne się dokonują. Wydaje mi się, że to dzisiaj powinno się tańczyć wokół Midsommarstång, czyli wokół tego oplecionego zielenią i kwiatami słupa. Ale wielkich imprez oczywiście nie ma, bo jest koronawirus, a cały Midsommar jest właściwie jutro, ale myślę, że to jest właśnie ten właściwy moment. Tak jak u nas noc kupały, to właśnie jest ta noc poprzedzająca ten najdłuższy dzień, no to tutaj jest to samo. Świętego Jana to tak nie bardzo na szczęście zostało ta tradycja, że to zależy od astronomii, a nie od kalendarza. I z ciekawych tradycji to jedną mam zamiar wcielić w życie, mianowicie istnieje taki zwyczaj, że pod poduszkę kładzie się zestaw 7 różnych kwiatów, 7 różnych gatunków kwiatów i na tym się śpi, a w nocy ma się przyśnić miłość waszego życia, tudzież mojego. Z wielkim trudem udało mi się zebrać 7 różnych kwiatków, akurat w tym ubogim lesie, który na tych polodowcowych terenach rośnie, nie bardzo jest co zbierać, ale jakieś takie, które już zdążyły w międzyczasie zwiędnąć, udało mi się nazbierać, więc to sobie na mojego termarysta położę i pod poduszkę z worka wodoszczelnego. No i zobaczymy, co mi się przyśnie, ale to pozostanie moją tajemnicą. Tak, a teraz idę znaleźć jakieś ustronne miejsce i się wykąpać, a potem kolacja. Jak typowy hiker trash schroniłam się w WC, ale przestronne, fajne. Tu jest takie jeziorko i plaża przy drodze. No i jedyne miejsce, w którym można było się schować przed ulewą, to właśnie to WC. Bardzo fajnie. Leje, już siedzę kwadrans, nie wygląda, żeby miało szybko przestać, no ale raczej chyba musi, więc jeszcze posiedzę. Do Wiaty mam 7,5 km, no dziś sobota i Midsommar i boję się, że Wiata może być zajęta. No ale kciuki trzymam, żeby nie była zajęta, bo do następnej mam 20 km.
No, osiągnęłam wiatę. Wiatunia dzisiejsza, bardzo przyjemna. Wszystko dziś poszło trochę inaczej niż miało pójść. Bardzo fajnie mi się szło, bo miałam wreszcie w miarę lekki plecak. Te zapasy jedzenia to w ogóle są nieznikające, bo zawsze coś jest w promocji, potem kupię tego więcej i potem muszę to nosić, potem mi to zostaje. A dziś to już w ogóle mam zapas jedzenia na 6 dni, w zasadzie 6,5, bo następne miasto jest bardzo daleko, ponad 200 km. Mam 4 takie odcinki w ciągu całego przejścia Szwecji, no i to jest właśnie ten pierwszy. No i dziś miał być zupełnie inny rozwój tego dnia. Miałam pojechać do dziewczyny, która mnie zaprosiła do siebie, ale okazało się, że ona nie mieszka w tym mieście, w którym myślałam, że mieszka, tylko 2 razy dalej, nad tym drugim jeziorem, nad Wenerem. No to stwierdziłam, że bez sensu tak daleko jechać, że zajmie mi to cały wieczór, a nie wiadomo czy dojadę, bo po drodze są 2 miasta i 2 autostrady. No trudno, innym razem może. No i osiadłam w tej wiatce, zrobiłam zakupy w Myltorp i potem darowałam sobie wejście na taką górę, która tutaj jest. Jak wiecie, nie przepadam za wchodzeniem na góry i zawsze brakuje mi motywacji do włażenia na jakieś szczyty wybitne czy niewybitne, wszystko jedno, nigdy mi się nie chce. Ale za to poszłam na punkt widokowy, który się znajduje na zboczu tej góry, no i widzieliście stamtąd widok na jezioro Wetter. Dzisiaj bardzo fajny widok, przejrzyste powietrze, było widać miejscowości znajdujące się po drugiej stronie tego jeziora, mimo że są oddalone aż o 300 km. To jezioro jest długie i wąskie, więc to 300 to jest nic w zasadzie, bo ono jest w tamtą stronę długie, no i nie da się zobaczyć tych 2 brzegów, północnego, południowego, tylko że linia brzegowa jest za skomplikowana i tak by się nie dało. No i tutaj osiadłam w tej wiatce, jest fajnie położona właśnie nad jeziorem. Wetter ma jeszcze takie różne zatoki, które się nazywają inaczej, więc to jezioro się nazywa inaczej, zapomniałam jak. No i tu jest taki przyjemny sosnowy las, a tam obok jest chatka taka z tych zamkniętych, otwierana tylko w niedzielę koło południa. Dziś jest niedziela, no ale południe to już dosyć dawno minęło, już jest 10:30 w nocy. Chatka jest zamknięta, ale ma prąd na ścianie, więc podładowałam sobie wszystkie baterie. Zjadłam tam kolację, jest też woda z kranu na zewnątrz podłączona, także miejsce jest idealne. No a prognoza pogody na jutro jest naprawdę fatalna, ma padać deszcz przez cały dzień, 26 mm, no to może nie jest jakoś strasznie dużo deszczu, w Irlandii było więcej, no ale przypuszczam, że nie będzie mi się chciało prędko z tej wiaty wyjść. Możliwe, że jutro taki pół kibel zaliczę, może nawet cały kibel, zobaczymy. Dopiero wieczorem ma przestać padać, ale po południu ma padać mniej. No. Także pokażę wam jeszcze widok nad jezioro i idę spać. Leje. Jeżeli powiem, że i to w tym kraju lubię, że czasem leje rzęsiście przez cały dzień, to wy mi nie uwierzycie, ale lubię. Lubię ten szwedzki siąpiący, chłodny deszcz letni. Oczywiście lubię go, jeżeli jestem pod dachem, a nie kiedy wędruję. Ale teraz właśnie jestem pod dachem i jestem w bardzo fajnej wiatce, która troszkę przecieka, ale jest mi tu bardzo dobrze i na razie nie zamierzam się stąd ruszać. Mam 20 km do następnej wiaty i zobaczymy, jak to będzie po południu. Nic się przecież nie stanie, jeżeli wyjdę jutro. Podstawiłam garnki w miejscach, w których kapie woda. O, tu mam jeden, tu mam butelkę.
tam gdzieś cieknie. No jakiś geniusz znowu wpadł na to, żeby blaszany dach przymocować, wbijając go gwoździami do tych kropki. No cóż, tak bywa. Korzystając z okazji, pokażę wam, jak wygląda mój 6-dniowy resupply. Powinno akurat wystarczyć. Oczywiście, że mam chipsy, mam 2 paczki chipsów, mam 3 czekolady, to jest zupa owocowa w proszku instant, 2 paczki ciasteczek, galaretki, żelki, jak kto woli, suszone morele, chleb chrupki, chleb ultra light, więc jestem bardzo szczęśliwa. Kawał sera, pół kilo, szynka i salami były w promocji przy zakupie 2, więc wzięłam 2. Mam kuskus, mam makaron ryżowy i całą masę zupek w proszku, które sprawiają, że ten kuskus i makaron ryżowy mają jakiś przyzwoity smak. To jest nie wszystko, co mam do jedzenia, bo oczywiście zostało mi z poprzedniego. Tu jakieś drobne resztki i jeszcze torebka lunchowa. Tu mam jeszcze tą wątrobiankę, którą tak bardzo lubię, i jeszcze trochę pieczywa, orzechy, resztkę czekolady, więc na pewno z głodu nie umrę, nawet jeżeli spędzę tutaj cały dzień. To jest bardzo ciekawe miejsce, czyli Göta Kanal, kanał gotajski, kanał, który łączy Sztokholm z jeziorem Vänern, ale potem za pomocą innego kanału jeszcze można dopłynąć aż do Göteborga, więc w zasadzie łączy się Bałtyk z cieśninami duńskimi, z Morzem Północnym. Został wybudowany na początku XIX wieku, ręcznie wykopany przez żołnierzy. Ma 160 km albo coś takiego. No i właśnie widać, jak napełnia się wodą ta śluza i ta żaglówka popłynie w tamtą stronę. Most zwodzony zostanie uniesiony i można sobie pływać. Jedna z większych takich wodnych atrakcji w Szwecji. Jest tu też małe muzeum i cała dzielnica industrialna, była jakaś fabryka, jakieś konstrukcje statków, coś takiego. Można tu wszędzie zajrzeć, obejrzeć maszynerię. Wydaje mi się, że produkowano tutaj turbiny do statków. Jest też dział o oświetleniu, ale to chyba chodzi właśnie o turbiny. Tu jest taki ogromny piec. On był, jak się dowiedziałam, zasilany węglem i koksem. No to by oznaczało, że na pewno coś tu wytapiano. Dobrze kombinowałam, to po prostu była huta różnych rzeczy, nie tylko turbin do statków, ale różnych innych, o właśnie takich. Nawet jak widać jakieś ławki, tu jest właśnie główna sala tego muzeum i można wszystko obejrzeć. A teraz czas na 700 km. 700, mniej więcej właśnie tutaj na szczycie pagórka. Są takie prześwitujące widoki, ale nie da się tego pokazać niestety. Straszne meszki. Chciałam sobie tu zjeść lunch, ale jest to niemożliwe, bo zjedzą mnie żywcem. Muszę zejść gdzieś, gdzie jest trochę lepiej pod tym względem. Niemniej jednak 700 zaliczona. Leśnicy się tu nie patyczkowali, po prostu te młode drzewka, które wycinali, rzucili prosto na szlak. Szlak akurat mało uczęszczany, więc chyba nikogo to nie obchodzi.